Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dziś opowiem Wam o czosnkach ozdobnych. Moja przygoda z czosnkami ozdobnymi zaczęła się kilkanaście już lat temu, na samym początku mojej przygody ogrodniczej. W centrum ogrodniczym zobaczyłam ogromne cebule. Obok było zdjęcie takiej wielkiej, fioletowej, puchatej kulki i zapragnęłam mieć tę roślinę u siebie. Wsadziłam ją razem z kocimiętkami, zupełnie przez przypadek. Okazało się, że jest to jedno z moich ulubionych połączeń roślin. Kiedy sadzimy czosnki ozdobne? Cebule są najczęściej dostępne w sierpniu i wrześniu w sklepach. Można je też zamówić przez internet. Bardzo ważne jest, aby kupić jak największą cebulę, żeby była ona błyszcząca i bez żadnych nalotów. Bardzo często zdarzają się cebule z jakimiś takimi grzybowymi nalotami i zdecydowanie należy tego unikać. Dlatego ja akurat czosnki wolę kupować na żywo w sklepie stacjonarnym, bo mogę zobaczyć, jaka jest wielkość cebuli. Oczywiście możecie też zamówić przez internet, ale wtedy jest to troszeczkę taka ruletka, czy trafimy odpowiednio duże i czy nie będą uszkodzone. Bardzo ważne jest to, aby ziemia, w której będą rosły, była dobrze zdrenowana i uważam, że to jest kluczowe do sukcesu z czosnkami. Moje są w ogrodzie już kilkanaście lat, nigdy ich nie rozdzielałam, co roku przepięknie kwitną, ale wiem, że nie każdy ma takie sukcesy i nie uważam, że to jest jakaś magiczna ręka, tylko to, że moje rabaty, na których one rosną, są wyniesione, jest tam bardzo dużo kompostu i nigdy, ale to przenigdy nie stoi tam woda. Jak sadzimy czosnki? Tak jak mówiłam wcześniej, bardzo ważne jest to, aby ziemia była świetnie zdrenowana i bardzo dobrze jest dodać tam materii organicznej, najlepiej kompostu. Ja także pod cebulę dodaję nawozu wieloskładnikowego i wióry rogowe i cebulę sadzimy na dwukrotność jej wysokości, dzióbkiem do góry, a tą taką dupką do dołu i zasypujemy ziemią. To jest wszystko, co musicie zrobić. Cebulę po posadzeniu możemy podlać, chyba że będzie deszcz, jesienią często się to zdarza. No i czekamy. Wiosną bardzo szybko wychodzą liście czosnków i wyglądają przepięknie. Niestety to ostatni moment, gdy wyglądają przepięknie, bo to jest jedna z największych wad czosnków. Liście czosnków wykarmiają cebulę przed kwitnieniem, odwrotnie niż liście tulipanów. I niestety w momencie, kiedy czosnek zakwita, liście zaczynają obsychać. Nie wygląda to najpiękniej i sporo osób podchodzi negatywnie do czosnków, no bo myśli, że one często chorują. Te liście nie wyglądają pięknie. Ja mam na to świetny sposób. Obsadzam teren wokół nich bylinami, które wychodzą, mają piękne liście i przysłaniają ten niezbyt uroczy widok. Byliny, które mogę Wam polecić do obsadzania terenu razem z czosnkami, to kocimiętki. Moja ulubiona to Walker Slow, Brunera, ulubiona Jack Frost, Geranium Rozanne, bylina, która kwitnie przez cały sezon i jest moją ulubioną byliną, która najmniej wymaga w ogóle troski, i przywrotnik ostroklapowy. Jesteśmy teraz na rabacie z moimi ulubionymi czosnkami, odmianą Globemaster. Właśnie od niej wszystko się zaczęło. To były te cebule, które znalazłam kilkanaście lat temu w tym centrum ogrodniczym i rosną sobie tutaj już kilkanaście lat. W momencie, kiedy kupujecie jedną pierwszą cebulę, będziecie mieć wiosną bardzo duży jeden kwiat. W kolejnych latach te cebule będą powstawały kolejne cebule przybyszowe i tych czosnków będzie coraz więcej. Zobaczcie, tutaj jest ich kilkanaście. To była ta pierwsza cebula i tu mamy kolejną. Także w kolejnych latach będzie ich coraz więcej, coraz więcej. Ja to nawet lubię sobie przyjść i poklepać te kulki, bo one są po prostu bardzo przyjemne w dotyku. Oprócz Globemastera w moim ogrodzie znajdziecie także inne odmiany czosnków. Dużo wcześniej zakwita Purple Sensation. Mam mniejsze kulki i jest to ciemniejszy fiolet. Jeżeli chodzi o białe czosnki, mam odmiany Mont Blanc i Mount Everest. Są bardzo wysokie, mają bardzo długie łodygi i także duże kule wielkości Globemastera. A najpóźniej, przynajmniej u mnie, zakwita Senator. Interesujące są także czosnki Krzysztofa czy czosnek Schuberta. Nie jestem fanką
czosnku Krzysztofa, ponieważ lubię takie napakowane jak Globemaster, a on jest jednak nieco bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, nie jest tak nabity. Natomiast czosnek Schuberta wygląda jak fajerwerki, tak jakby wystrzeliły nagle fajerwerki. Jest bardzo dużo, on ma aż taką kulę i jest bardzo dużo pojedynczych gwiazdek. Także czosnków jest naprawdę wiele i myślę, że każdy znajdzie sobie odpowiednią odmianę. Teraz opowiem Wam jeszcze o tym, co zrobić z czosnkami, kiedy przekwitną. W momencie, kiedy czosnek przekwita, zamiast tych małych gwiazdeczek znajdziecie takie zielone kulki, tam gdzie zawiązują się nasiona. Możecie zostawić czosnki przez cały sezon, jeżeli macie taką rabatę. Wygląda to bardzo interesująco. Można je także ściąć i ususzyć. Wiem, że niektórzy malują je sprayem i robią sobie z nich dekoracje zimowe. Ponieważ na mojej rabacie są róże, ja w momencie, gdy czosnki przekwitają, ścinam je przy ziemi. Podsumujmy to, o czym mówiłam wcześniej. Czosnki wsadzamy jesienią do dobrze zdrenowanej gleby, bardzo bogatej w materię organiczną. Czosnki wychodzą wiosną, ich liście są bardzo krótko piękne, kwitną w maju i w czerwcu, w zależności od tego, jaka jest pogoda wiosną. Możecie liście spokojnie, te, które obsychają, wycinać w trakcie, gdy już kwitną. I chyba tyle. Mam nadzieję, że przekonałam Was do tego, aby te fioletowe, puchate kulki pojawiły się także w Waszych ogrodach. Ja nie wyobrażam sobie wiosny bez nich i czekam zawsze z utęsknieniem, aż się pojawią. No ale nic nie trwa wiecznie. Czosnek kwitnie około 3 tygodni do miesiąca, w zależności od pogody. Kończą, przekwitają, ale za sekundkę w ogrodzie zakwitną róże. Ja już się nie mogę doczekać, bo w ogrodzie mam ich ponad 200 i akurat na to czekam najbardziej. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału.